Jak to jest, że niektórych ludzi zapamiętujemy praktycznie na zawsze, a innych od razu zapominamy? Co takiego robią ci pierwsi, że potrafią wbić się do głowy i zostać tam na dekady? Swój udział ma w tym świadomie i dobrze budowana marka. Oraz szczypta czegoś jeszcze. Idealnym, wręcz książkowym przykładem tego jest Salt Bae, czyli człowiek, który sprzedawał, osoba zgryźliwa powiedziałaby, sól z łokcia. Ale po kolei. Jest rok 2017. Nikomu nieznany Turek wrzuca do internetu film, jak przyprawia stek. Ale robił to w bardzo nietypowy sposób, dlatego że był wygięty i solił go tak, że kryształki soli wręcz odbijały się od łokcia. Wyglądało to tak nietypowo, było zrobione z taką teatralną pompą, że internet z miejsca się w nim zakochał. Sposób, w który zarówno przyprawiał mięso, jak i na koniec solił je z gestem, stał się natychmiastowo internetowym memem. Przez ten nietypowy, ale ultra oryginalny sposób solenia Nurset Goczke zyskał natychmiastową sławę w internecie. Jego popularność zaczęła bardzo gwałtownie rosnąć. Ale co ważne, w przeciwieństwie do naprawdę wielu gwiazdek i gwiazdeczek internetu, które miały swoje 5 minut, Nurset postanowił od razu wykorzystać to w biznesie. Zaczął produkować kolejne nagrania, gdzie w bardzo teatralny, nietypowy sposób obchodzi się zarówno z mięsem, jak i ze swoimi klientami, oczywiście zawsze kończąc swoim markowym znakiem, czyli solą z łokcia. Sławę wykorzystał nie tylko po to, żeby karmić swoje ego, ale co ważne, zbudował także biznesowe imperium, bo bardzo szybko jedną swoją restaurację zmienił w sieć aż 22 i to rozrzuconych po wielu krajach. I na moje oko to ten jeden gest dał Nursetowi paliwo napędowe potrzebne do tego, żeby zbudować prawdziwe biznesowe imperium. To ten jeden gest zapewnił mu niesamowite zasięgi w internecie, a on potrafił później je po prostu podtrzymać, a następnie wykorzystać w celach biznesowych. I zatrzymaj się teraz nad tym. Pomyśl o tym, jak wielką potęgą był ten jedyny gest, ten znak rozpoznawczy Nursata. To jest właśnie potęga elementów charakterystycznych marki osobistej, ale nie tylko osobistej, o czym za chwilę się przekonasz, ale po kolei, bo Nursata, którego od tej pory nazywano Salt Bae, wyróżniało coś więcej niż tylko gest, mianowicie naprawdę kosmiczne ceny w jego restauracjach. Pokazał to m.in. ten youtuber, który zapłacił kosmiczne $1200 za obiad dla raptem 2 osób. Ten człowiek razem z kolegą dostali burgera pokrytego złotem i wbrew pozorom to nie była najdroższa rzecz obecna w menu w tamtej restauracji. Ale w czym problem? Kto bogatemu zabroni? No oczywiście, ja tutaj nie krytykuję. Natomiast chciałbym tylko zwrócić uwagę na to, że to po prostu nie ma sensu. To był zwykły stek. Smakował dokładnie tak samo, jak takie, które były sprzedawane 5, 10, nawet 20 razy taniej. Różnicą była jedynie marka oraz złoto, którym to mięso było opakowane. I tutaj dwie ważne informacje, mianowicie po pierwsze, złoto, którym to mięso było opakowane, było warte około $8. Po drugie, złoto nie ma smaku. Więc mięso z oraz bez złota smakuje dokładnie tak samo, w związku z czym idąc do restauracji Salt Bae płaciłeś jakieś powiedzmy 10 razy więcej niż u konkurencji po to, żeby zjeść takiego samego burgera, ale z dodatkowym pazłotkiem, które mogłeś kupić sobie sam za $8. I teraz, żebyś wiedział, że nie czepiam się Salt Bae, ani że nie cytuję jednego niezadowolonego klienta, to jego restauracja została oceniona jako najgorsza restauracja w Nowym Jorku i jedna z najgorszych w Londynie. To chyba coś znaczy, prawda? Czym jego restauracje zasłużyły na te zaszczytne tytuły? Oczywiście średnią jakością jedzenia oraz kosmicznymi cenami. Więc tak, można powiedzieć, że Salt Bae sprzedawał standardowe jedzenie w naprawdę ekstra premium cenach. No i żeby nie było, że jestem stronniczy, sięgnijmy też do samego źródła, bo Salt Bae chwalił się rachunkami ze swoich restauracji. W tym pewnego razu pochwalił się rachunkiem opiewającym na bagatela około $500 000 złotych. Ktoś poszedł do jego restauracji i wydał $500 000 złotych na posiłek. Na jego obronę dodam, że rachunek był z Dubaju, a bądźmy szczerzy, rozrzucanie pieniędzmi na prawo i lewo jest akceptowalnym społecznie hobby w tym miejscu, więc pod tym kątem ma taryfę ulgową. Mimo tej średniej jakości i kosmicznych cen, ludzie wciąż przychodzili do Salt Bae, żeby spróbować jego dań. Chcieli po prostu nacieszyć się teatralnością całego lokalu. Niestety w tej historii nie ma happy endu, bo Salt Bae pozwolił, żeby woda sodowa naprawdę mocno uderzyła mu do głowy, ale nie rozmawiajmy o tym, bo to nie jest miejsce na plotki o celebrytach, porozmawiajmy raczej o biznesie. Więc jak zastosować tę historię do zarabiania pieniędzy tu i teraz? Z tej historii możemy wyciągnąć kilka wniosków. Po pierwsze, są na rynku ludzie gotowi płacić premium za styl. Dokładnie. Są na rynku klienci, którzy zapłacą więcej nie za to, że jesteś lepszy, ale tylko i wyłącznie za to, że jesteś inny, że czymś się wyróżniasz. Czy będzie to własny styl, czy sposób obsługi, czy może po prostu prywatna charyzma, nie ma to znaczenia. Ważne, żeby się wyróżniać. Więc jeśli prowadzisz firmę albo chcesz się przypodobać szefowi, zapamiętaj tę zasadę. Przede wszystkim warto być innym, dopiero w drugiej kolejności lepszym. Oczywiście najlepiej mieć oba, ale jeżeli musisz wybierać,
Bycie innym jest po prostu prostsze do zrobienia. No i bądźmy szczerzy, w marketingu bycie innym ma dużo większą wartość dodaną niż bycie lepszym. Wtedy klienci po prostu wiedzą, czym się różnisz od konkurencji. I znowu, nie chodzi mi o to, że nie warto budować praktycznych, jakościowych przewag, bo warto. Ale stosunek wysiłku do rezultatów w przypadku budowania oryginalności i inności jest po prostu dużo, dużo lepszy niż w budowaniu jakości. Dlatego znowu warto być oryginalnym. W strategii budowania marki to, co zrobił Saltbay, nazywa się elementami wyróżniającymi markę. Są to atrybuty, które wyróżniają markę na tle konkurencji i dają jej tożsamość, rozpoznawalność, często na pierwszy rzut oka. Bo znów jedzenie u Saltbay nie było lepsze. Mięso było średnie, złoto nie ma smaku, a sól odbita od łokcia tureckiego kucharza w niczym się nie różni w smaku od tej solniczki. Ale doświadczenie jest inne i to za nie ludzie płacą, za emocje, jakich mogą doświadczyć w trakcie. Popatrz na to z tej strony. Jeżeli ty przez tygodnie i miesiące słyszałeś o tajemniczym Saltbay, który potrafi serwowanie steku zmienić w formę sztuki, to pojawia się z tyłu głowy pewna ciekawość, prawda? Człowiek zaczyna się zastanawiać, co takiego ten człowiek robi inaczej, jak to będzie. Zwłaszcza, że gość ma na charyzmę i naprawdę magiczną aurę dookoła siebie. I co bardzo ważne, to prawdopodobnie nie jest coś, z czym się urodził, tylko coś, czego się wyuczył, bo takich rzeczy jak najbardziej można się nauczyć, jeśli tylko chcesz i wiesz gdzie. I znowu, żeby nie było, że to jest pojedynczy przypadek, to mieliśmy coś bardzo podobnego również na rynku gastronomii u nas w Polsce. Konkretnie w sieci restauracji The Mexican. I co prawda oni nie mają własnego tureckiego kucharza, który jest memem, ale mają coś innego. Mają serniczek serwowany przez samego Zorro. Gdy zamówisz owy deser, w pewnym momencie w całej restauracji zgasną światła, następnie na salę wbiegnie on, sam Zorro, trzymając serniczek z odpalonym zimnym ogniem. Wbiegnie prosto na stolik, rzuci sernik i wbiegnie z powrotem do kuchni. W zależności od lokalu może także głośno krzyczeć losowe hiszpańskie słowa, takie jak "Ay caramba!". ¡Hola amigos! ¡Caramba! ¡Pase de cuesta! Oczywiście najlepszy efekt jest wtedy, kiedy zamawiasz serniczek po ciemku, dlatego że wtedy gasną światła i jedyne, co rozświetla całą salę, to te zimne ognie. Czy ten sernik jest lepszy niż u konkurencji? Naprawdę w to wątpię. Ale czy zabiorę tam moją żonę, żeby przestraszyła się sernika? Jak najbardziej. I teraz ja nawet nie lubię sernika, ale uwielbiam kolekcjonować doświadczenia i właśnie po to pójdę do The Mexican, po doświadczenie. No i właśnie sobie sam sprzedałem produkt. Tą małą śmiesznostką The Mexican zapewnił sobie parę klientów, ale my nie jesteśmy jedyni, bo internet jest naprawdę pełen krótkich filmików, gdzie ludzie nagrali swój serniczek i swojego Zorro. To jest piękny przykład potęgi marketingu szeptanego. No ale wróćmy do tych wniosków z historii Saltbay. Jesteśmy teraz na dwójeczce, mianowicie warto mieć swój własny wyróżnik, nawet jeżeli będzie tylko symboliczny, a nie jakościowy. Choć oczywiście warto mieć oba. Saltbay stał się wiralem i osobowością internetową nie dlatego, że robi coś lepiej, tylko dlatego, że po prostu miał swój bardzo charakterystyczny styl bycia, oprawiania mięsa i przyprawiania go. I oczywiście prawdziwą wielką kropą na D było to jego dziwne solenie. I to była jego supermoc. No teraz popatrz, nie zapamiętasz jego imienia. Ja powtórzyłem jej dzisiaj parę razy, ale znowu zapomniałem. Możesz nie zapamiętać jego ksywki, czyli Saltbay, ale zapamiętasz, że to był gość, co dziwnie solił. I jeżeli wpiszesz to w Google, znajdziesz go. Bez problemu. Dowód? Proszę bardzo. Dzięki temu Saltbay został w pamięci dużo większej ilości osób, niż gdyby po prostu robił dobrą robotę, bo był jedynym na świecie gościem od soli. No i to jest bardzo dobry moment, żeby przypomnieć sobie, że samo robienie dobrej roboty w marketingu, czyli tworzenie fajnych treści lub nie daj Boże merytorycznych, wcale nie gwarantuje sukcesu. Przede wszystkim musisz zostać zapamiętany. Jak na przykład zrobiła to kiedyś ta reklama. This is where your ice cream comes from. The creamy poop of a mystic unicorn. Totally clean, totally cool, and soft served straight from a sphincter. They're good at pooping. But you know who sucks at pooping? You do. That's because when you sit on the porcelain throne, this muscle puts a kink in the hose and stops the Ben & Jerry's from sliding out smoothly. Is that a problem? I don't know, are hemorrhoids a problem? Because sitting at this angle can cause hemorrhoids, bloating, constipation, and a buttload of other crap. And seriously, unicorn hemorrhoids? The glitter gets everywhere. But what happens when you go from a sit to a squat? Voila! This muscle relaxes and that kink goes away faster than Pegasus laying sweet sherbet dookie. Now your colon's open and ready for battle. That's because our bodies were made to poop in a squat, and now there's a product that lets you squat in your own home. Introducing the Squatty Potty. No, Squatty Potty is not a joke. And yes, it will give you the best poop of your life, guaranteed. I don't just mean you bloated lords and hemorrhoidal ladies. Tak, to był jednorożec robiący lodowe kupy. Tak, robiły prosto do rożków, tak, ktoś to polizał.
Tak, to świetna reklama, którą zapamiętasz na naprawdę długo. Omówimy to w innym nagraniu. Jeśli chcesz zobaczyć analizę tego majstersztyku marketingu, daj mi znać w komentarzu. Chcesz więcej dowodów, że kluczem w marketingu jest dać się zapamiętać? Ferrari. Znak rozpoznawczy marki, czerwony kolor. Kiedy fotografowie robią zdjęcia tym samochodom, muszą odzwierciedlić kolor w odpowiedni sposób. Są nawet na to specjalne narzędzia. Tiffany & Company. Znak rozpoznawczy marki, Tiffany Blue. Kolor, który został opatentowany. Tak, ta firma opatentowała kolor. Jeżeli ktoś inny go użyje, może zostać o to pozwany. Cristiano Ronaldo. Znak charakterystyczny, kiedy strzeli gola, w bardzo charakterystyczny sposób się cieszy. Najpierw biegnie robiąc tak, a potem skacze i krzyczy na cały głos Su, a razem z nim cały stadion, bo wszyscy już przywykli do tego, że Cristiano Ronaldo i Su to jest jedno i to samo. Steve Jobs. Znak rozpoznawczy? Oczywiście. Czarny golf, dżinsy i białe buty. Do tego w trakcie prezentacji najważniejszą funkcję albo produkt wprowadzał słowami Just one more thing. Są na YouTubie całe kompilacje tego i to naprawdę zabawne. Możesz obejrzeć. Gordon Ramsay. Znak rozpoznawczy? Rzucanie bardzo ciekawymi epitetami, wybuchy złości, agresji i naprawdę bezpośredni styl krytyki. Swoją drogą robił to tak bezpośrednio, że ostatnio postanowił to stonować i w sieci pojawiło się bardzo dużo filmów, w których to ktoś na niego krzyczy. To dowód, że był tak znany ze swoich wybuchów złości, że aż postanowił to stonować. Apple. Znak rozpoznawczy? Minimalny design i elegancja. Michael Jackson, czyli król popu. Znak rozpoznawczy? Jego klasyczne hi-hi oraz moonwalk, czyli ruch taneczny tak popularny, że z miejsca stał się jednym z, jeżeli nie najpopularniejszym ruchem tanecznym na świecie. Usain Bolt. Biegacz. Znak rozpoznawczy? Lightning Bolt Pose, czyli pewna poza, którą po wyścigu przyjmuje, żeby upodobnić się do błyskawicy. Kurt Cobain. Znak rozpoznawczy? Rwanie strun na koncertach. Robił to tak często, że ludzie na koncertach zaczęli wręcz oczekiwać, że w trakcie struny zostaną zerwane. Ryan Serhant, czyli agent nieruchomości w Nowym Jorku, który od 16 roku życia ma siwe włosy. Prawdopodobnie byłby dzięki temu najbardziej znanym agentem nieruchomości w Nowym Jorku, gdyby nie jego konkurent Fredrik Eklund. Fredrik Eklund pojechał po całości, bo nie dość, że jest dwumetrowym Skandynawem, przypominającym swoim wyglądem wikinga, to jeszcze stworzył własny gest w postaci wykopu. Na czym to polega? Na tym, że ustawia się trochę jak żuraw, bo bierze ręce tak, staje na jednej nodze, a potem kopie, krzycząc głośno Wii! Tak, on na poważnie to robi. Więcej, on często nakłania do robienia tego samego swoich klientów. No i teraz pomyśl, jesteś poważnym, bogatym człowiekiem, który właśnie kupił penthouse za 40 milionów dolarów. Twój dwumetrowy agent nieruchomości proponuje ci, żebyś stanął jak żuraw, zaczął kopać, krzycząc Wii na całe gardło. To jest coś, czego nie zapomnisz, prawda? A pamiętając ten wykop, zapamiętasz też Eklunda, który bardzo dobrze cię po drodze obsłużył. Ale okej, to wszystko były przykłady z biznesu. Ale możesz chcieć mocniejszych dowodów na to, że unikalny znak marki jest czymś, co jest po prostu niesamowicie potężnym narzędziem. Dlatego sięgnijmy po przykłady tego samego mechanizmu, ale w polityce. Dokładnie tak, ten mechanizm działa tak mocno, że politycy też chcą z niego korzystać. Popatrz tutaj. Nie muszę ci chyba mówić, o kogo chodzi na tym obrazku, prawda? Ludzie na całym świecie śmieją się z Trumpa i jego tupecika. Teraz zauważ, gość jest kosmicznie bogaty. Mógłby mieć dowolną fryzurę. Mógłby przeszczepić sobie włosy. Mógłby sprawić, że ludzie przestaliby się z niego śmiać. Ale on rozumie, że ten znak rozpoznawczy jest bezcenny. Gdyby się go pozbył, to po prostu straciłby bardzo dużo z potęgi swojej marki. A skoro o Trumpie i włosach mowa, to warto wspomnieć, że w Polsce mamy również Krzysztofa Rutkowskiego, który ze swojej kwadratowej fryzury prawdopodobnie w bardzo świadomy sposób postanowił zrobić swój znak rozpoznawczy. Okej, ale wróćmy do polityków i elementów, które wyróżniają ich marki. Nieżyjąca już niestety królowa Elżbieta ubierała się w bardzo charakterystyczny, prosty i babciny sposób. Używała zawsze jednolitych i bardzo jaskrawych kolorów. Miała tak dużo wariacji tych kolorów, że ludzie w internecie zaczęli się śmiać, że królowa Elżbieta istnieje w każdej możliwej barwie widzialnego spektrum świetlnego. A idąc dalej w przeszłość, to pamiętajmy, że istnieje również pewien znany austriacki akwarelysta, prawda? Jego wąsik też nie był żadnym przypadkiem. To znaczy, najpierw był, ale potem nie był. Może po kolei. Na początku miał typowego pruskiego wielkiego wąsa na pół wargi, ale w trakcie walki w I wojnie światowej w okopach trzeba było zakładać maskę przeciwgazową i stwierdził, że ten majestatyczny wąs po prostu przeszkadza mu w przeżyciu. Dlatego właśnie zgolił go i zostawił tylko takie tutaj. No i znów, gdy wojna się skończyła, mógł na spokojnie z powrotem zapuścić tego wąsa dotąd, ale stwierdził, że bycie kojarzonym jako ten gość od polityki z małym wąsem jest po prostu zbyt cenne dla jego popularności. No i żebyśmy nie kończyli na takiej posępnej figurze, pamiętajmy, że po drugiej stronie barykady było dokładnie tak samo. Winston Churchill miał swój własny gest rozpoznawczy, którym był gest V. Był to skrót od Victory, czyli zwycięstwo, które Churchill obiecywał swoim wyborcom i sojusznikom. Wystarczy tych przykładów. Przejdźmy do rzeczy. Jak zastosować to, o czym rozmawialiśmy, w praktyce
u siebie, w marce i w biznesie. Po pierwsze, budując markę osobistą, wiedz, co cię wyróżnia. No i tu mam bardzo dobrą wiadomość, bo na starcie nie musisz wiedzieć wszystkiego. Dobra marka jest czymś, co dojrzewa przez długie lata. Na przykładzie, ja nie mam jeszcze żadnego typowego dla mnie wyróżnika wizualnego. Po prostu go jeszcze szukam, ale mam za to sporo stałych elementów. Na przykład zawsze jestem w koszuli. Noszę głównie niebieskie kolory, żeby były kojarzone ze mną. Kiedy mam na sobie marynarkę, to w klapę wpinam krzyż harcerski, bo jest to coś bliskie memu sercu. To wszystko są drobne rzeczy, ale są bardzo istotne, bo one budują spójność i całość obrazu. Co do jasnego wyróżnika, to ja mam parę pomysłów. Na przykład nieironicznie zastanawiam się, czy nie byłoby warto chodzić w okularach Lenonkach. Moja żona niestety jeszcze się z tym nie pogodziła. Ale mam za to wyróżniki merytoryczne. Mam krótką formę filmów, mam dużo konkretnych przykładów. Zawsze w moich filmach i postach staram się wpleść odrobinę poczucia humoru, bo powaga zabija powoli. No i czwarta rzecz, której na YouTubie jeszcze nie widać, ale w innych miejscach to wykorzystuję. Jestem jedną z nielicznych osób w Polsce, które mają naprawdę fajne kontakty z Azją. Stamtąd pochodzi mój mentor, mam tam dobry network biznesowy, sporo dobrych przyjaciół i opowiadam o tym, jakie są różnice w prowadzeniu biznesu między Polską a Azją. Czy to wszystko dużo, czy mało? No, bądźmy szczerzy, nie jestem Salt Bae, ale moja marka jest jeszcze młoda. Ja dopiero kładę fundamenty, na których powstanie wszystko inne. Mam też parę pomysłów na unikatowe wyróżniki mnie jako osoby i mojej marki, ale bądźmy szczerzy, te rzeczy zwykle przychodzą do człowieka same. Trzeba tylko dać im do tego okazję. No bo słuchaj, Salt Bae raczej nie myślał o tym, że robiąc tak, stanie się internetowym memem, prawda? Nie jesteśmy w stanie przewidzieć, co się internetowi spodoba, a co nie. On po prostu miał farta. Tak samo Churchill, gdy został sfotografowany robiąc V, prawdopodobnie myślał o tym, że po prostu fajnie wyszedł, ale kiedy gazety to podłapały i zaczęły mówić o tym jako o geście Churchilla, stwierdził, że okej, w sumie warto zrobić z tego stały element mojej marki. No i analogicznie Steve Jobs, zakładając swój kultowy już czarny Golf, raczej nie myślał, że stanie się ikoną mody. On po prostu był pragmatykiem, który chciał oszczędzić czas. W budowaniu rozpoznawalnej marki osobistej ważne jest to, żebyś wytyczył sobie jakiś kierunek, miał ogólne założenie, a potem pozwolił jej organicznie rosnąć. Po prostu daj jej możliwość ewoluować. Patrz, jak ludzie na to reagują i kiedyś prawdopodobnie też obudzisz się jak Salt Bae z czymś, co jest unikatowo twoje i bardzo chodliwe. I tu jest najważniejsze. Jeżeli chcesz mieć dobrą markę, zacznij budować ją jak najwcześniej, żeby dać jej czas na tę ewolucję. Zrozumienie potęgi elementów wyróżniających i oswojenie się z nimi to dopiero pierwszy krok, bo potem trzeba je zostawić, żeby urosły, dojrzały i żeby same rozkwitły. I co bardzo ważne, nie jesteś zostawiony sam sobie. Nie mówię, że powinieneś po prostu usiąść i czekać. Absolutnie. Równie ważne, jak nie ważniejsze od tego, żeby zacząć tu i teraz, jest to, żebyś inspirował się innymi. Inspiruj się wielkimi markami, inspiruj się biografiami, bo zobaczysz, to z nich często przychodzą naprawdę najlepsze pomysły. Bo cytując klasyka, wszyscy stoimy na barkach gigantów. I naprawdę nie ma niczego wstydliwego, że chcemy korzystać z ich wiedzy i naśladować to, co robili. Wręcz przeciwnie, to jest naprawdę powód do dumy. Ale to nie były wszystkie praktyczne wnioski, jakie dzisiaj dla Ciebie mam. Zapraszam Cię na drugą część filmu, gdzie porozmawiam z ekspertem od budowania marki Piotrem Brzygłodem. Zobaczymy, co ma na ten temat do powiedzenia. Rozmawiamy z Piotrem Brzygłodem, człowiekiem, który przez 17 lat pracy w korporacji dostał aż 27 nagród za marki, które tworzył, w tym 9 międzynarodowych. Witaj, Piotrze. Cześć, witam Cię, Bartku, dziękuję za zaproszenie, witam wszystkich słuchaczy. To Piotrze, słuchaj, bo z tego, co słyszałem, ptaszki ćwierkają, że obejrzałeś film o Salt Bae i o tych wszystkich rzeczach dookoła. Jaka jest Twoja opinia na ten temat? Tak w ogóle to gratuluję kanału i gratuluję samego pomysłu. Akurat nie znałem tej historii, także po wysłuchaniu od razu wygooglałem Salt Bae i gościa, który z łokcia soli. Bardzo fajna historia. W ogóle fajnie, że się zająłeś takim tematem jak wyróżnik marki. No, pewnie by trzeba było tutaj doprecyzować, czym jest budowanie marki, czym jest kampania marketingowa, ale to myślę, że za chwilę będziemy też troszkę o tym rozmawiać. Natomiast absolutnie zgodzę się z Twoim końcowym wnioskiem, że warto być jakimś zapamiętywalnym. No właśnie, bo ty co prawda zgadzasz się z moim wnioskiem, ale twierdzisz, że Salt Bae nie budował marki, tylko zrobił kampanię marketingową. Czy to jest generalnie jakieś rozróżnienie istotne dla osoby, która chce po prostu zacząć budować swoją markę osobistą? Zdecydowanie tak, to jest duża różnica i często jest błąd popełniany wśród marketerów, zresztą sam go parę razy też popełniłem, gdzie mówię, dobra, mam fajny pomysł na kampanię marketingową,
Czy w przypadku tutaj tego Saltby to troszeczkę było tak, że gościu był czujny i zauważył, że on już po pierwsze miał swoją społeczność, on nie mówił w przestrzeń, ale był czujny, tak? Bo to nawet nie on wymyślił nazwę, tylko internauci nadali mu tą nazwę. I on ją sobie przyswoił i fajny storytelling, było fajne opowiadanie, okej. I to jest fajna kampania, ale kampania. To znaczy, gdy popatrzysz na kampanię, to jest hype, dużo ludzi to oglądało, jest fajnie, jest viral, ale jak spojrzysz na markę jako na wartości, doświadczenie, które daje ta marka, no to tam już się pojawiło parę takich mniej przyjaznych komentarzy. Absolutnie. Tak. To marka, która była budowana bardzo mocno na kontrowersji. No sam Saltby przecież wrzucał rachunek, w którym ktoś zapłacił prawie pół bańki w złotówkach za obiad. To nie jest coś, co buduje zgodę i harmonię, tylko raczej dosyć duży podział i emocje. I tak, i to jest dobrze. To znaczy, dobrze jest, jeżeli marka zawłaszcza sobie jakąś w swojej kategorii jakieś emocje. No bo to na tym polega budowanie marki, na zawłaszczeniu jakichś emocji. Ale jeszcze ważniejsze jest, żeby sam produkt czy usługa rzeczywiście coś ze sobą niosła więcej niż tylko chwilową modę. Czyli chciałbym powiedzieć tak dość wyraźnie, że nie da się albo bardzo trudno jest budować markę tylko na wiralach. Zresztą trudno jest w ogóle budować cokolwiek, jeżeli nie wiesz, co budujesz. To wtedy w zasadzie nie ty budujesz, tylko dajesz się nieść falą. A wiadomo, że łaska Pana na pstrym koniu jeździ i to różnie bywa. Czasem jakiś viral zaskoczy. Sam mam na swoim koncie jeden z najpopularniejszych virali, Tesco Natanek. Ale to nie ma przepisów. Znaczy, ktokolwiek by mówił na temat virali, to oczywiście można zwiększyć szansę virala, ale to nie ma przepisów. Więc najpierw trzeba zdefiniować markę, sobie powiedzieć, kim chcę być jako marka, kogo nie chcę obsługiwać, jakiej wartości nie chcę dawać, w jakim stylu, czy ja mówię często w jakim archetypie chcesz się komunikować. I czasami, tak jak tutaj w przypadku Saltby, to jest robione, mam wrażenie, intuicyjnie. Po prostu gościu złapał, okej, zagrało, no to idziemy za ciosem. No i przez pewien czas szedł za ciosem, nie? Do czasu, gdy się okazało, że to jest tylko marketing, a marka, czyli także jego usługa, produkt, no jest taki sobie. Natomiast tutaj powiedziałeś fajną rzecz, wyciągnę to, bo to jest istotne. Na początku, jak chcemy zrobić markę, to dużo prościej jest powiedzieć nie jacy chcemy być, ale jacy nie chcemy być. Dużo prościej jest kwalifikować negatywnie niż pozytywnie, więc to jest coś, co warto, żeby nasi widzowie zauważyli. Jak nie wiesz, kim chcesz być, zacznij od tego, kim nie chcesz, to ci już da bardzo dużo. Tak, to już to ogranicza. A druga rzecz, którą chciałem tutaj powiedzieć, bo ty mówisz o tym, że ten gest z soleniem sobie łokcia to była kampania i generalnie nawet pewnie się zgadzamy, przy czym Saltby już miał wcześniej dosyć mocno zdefiniowaną, intuicyjnie pewnie, tak jak mówisz, ale jednak zdefiniowaną markę, bo ten cały artyzm, ta teatralność wszystkiego, tak. To było coś, co on już wcześniej miał, więc on, skoryguj mnie, jeżeli się mylę, ale miał całkiem ładnie skonstruowaną markę osobistą, przynajmniej pomysł na to, jak to zrobić, potem wstrzelił się w virala i dobrze go wykorzystał, popłynął na tej fali i zbudował na tym dobry biznes, tak? Tak jest, był czujny. Był czujny i przez chwilę na tym fajny biznes robił i to jest bardzo fajne, nie? To jest okej. Tylko chciałbym ostrzec przedsiębiorców, którzy cię słuchają, przed próbą budowania marki na zasadzie, to teraz zrobimy sobie burzę mózgów albo jakieś inne narzędzie takie kreatywne sobie wykorzystamy i zrobimy kampanię. I teraz z tą kampanią zbuduję markę. No nie. Markę się buduje nie jedną kampanią, tylko setkami kampań. Markę się buduje doświadczeniem, spójnością, konsekwencją, a przede wszystkim o tym nie wspominasz w swoim filmie, ale Saltby miał asset. On miał widownię. No to się buduje miesiącami i latami. Tak, on nie mówił tam do 1000 osób, czy nawet do 2000 osób, tak? To on miał naprawdę dużą widownię.
Okej. I teraz ja często się spotykam z tym, że przychodzą do mnie na konsultacje przedsiębiorcy i mówią, no patrz, takie fajne rzeczy robimy, takie fajne posty. Ja mówię, no dobra, ale pokaż mi w mediach społecznościowych, ile osób cię obserwuje. 1000, 1500, 2000. Do kogo ty mówisz, nie? No w ciemno mówisz. Więc w tym znaczeniu, gdy mówimy o budowaniu marki, to trzeba odróżnić narzędzie, jakim jest kampania, jakim jest storytelling, zresztą to świetnie zrobiony storytelling, od tego, czym jest marka jako taka, zdefiniowanie tej marki, opisanie. Ja wiem, że to nudne jest, nie? To nie jest takie sexy jak inspiruje się jakąś kampanią, ale za to jest skuteczne, bardzo skuteczne. I tutaj, gdy wspominałeś o tych wyróżnikach, czy o restauracji Mexican, moim zdaniem tam już jest rzeczywiście strategia i tam jest storytelling, bo tak naprawdę storytelling to jest nie tylko pisanie, ale to jest także opowiadanie w różny sposób tej samej historii, tak? No bo oni opowiadają cały czas, odgrywają tą samą historię. I tak naprawdę to wtedy my nie mówimy o restauracji, tylko my mówimy o teatrze kulinarnym. To prawda. Przynajmniej w tym jednym małym wycinku. Tak. Bo to tylko ten jeden serniczek tak ma. Tak. Ale to jest coś, co przyciąga, prawda? To absolutnie, ja mam to zapisane. Tak. Ja mam to zapisane, tylko muszę znowu odroczyć pójście do tej restauracji z moją żoną, bo ona obejrzy ten film, będzie się potem spodziewała, więc muszę poczekać znowu pół roku, rok, bo wpadłem na pomysł, żeby tam pójść przed naszym wyjazdem do Azji, więc nie było kiedy. Tak jest. Ale tak naprawdę, jeszcze raz to powtórzę jak mantrę, kluczowym elementem przy budowaniu marki jest powtarzalność, konsekwencja, znacznie ważniejsze niż kreatywność. I dobrze jest sobie zawłaszczyć, jeżeli mamy już budżet, mamy pomysł, to sobie zawłaszczyć w danej kategorii jakieś emocje, jakieś skojarzenia. Mamy na przykład czekolady. Milka zawłaszczyła sobie kolor. To też wspominasz o tym, jak kolor można zawłaszczyć. Ale czy to znaczy, że jeżeli raz my sobie zawłaszczymy kolor, to będziemy liderem? No nie. Z prostego powodu. Raz, większość firm, nawet dużych firm w Polsce nie stać na to. A dwa, na przykład ja jeszcze pamiętam, jak pracowałem w Marsie, to było już dawno temu, jak rynek tutaj jest taki był jeszcze trochę dziki, to na przykład walczyliśmy w ten sposób z Milką, że łamaliśmy tą kategorię koloru Milka swoimi produktami. No? To tam dawaliśmy, nie wiem, Snickersy, Marsy i tak dalej. No i nagle to, co jest wyróżnikiem marki, przestawało być. Milka, tak? Nie, w innym kolorze. No Snickers ma inny kolor. Rozbijaliśmy ten kolor. Na półce rozbijaliśmy ten kolor. I teraz jak wejdziesz do większości hipermarketów, czy nawet może w dyskontach to jest troszkę inaczej, ale w hipermarketów, to rzadko znajdziesz Milkę jako plamę koloru. Zazwyczaj to jest tak, tu są czekolady z orzechami, tu są czekolady z rodzynkami, a tutaj jest mleczna i tam jest wszystko, tak? W tych kategoriach i teraz ten fiolet jest trochę tu, trochę tam, trochę tu, trochę tu. Nie ma tej plamy. Czyli Milce zależało na tym, żeby zmonopolizować przestrzeń w alejce, że była taka fioletowa plama dobrej czekolady, która przyciąga wzrok od momentu, gdy tam wejdziemy, a wy chcieliście, żeby to było rozbite na kilka różnych kategorii, żeby to nie była jedna wielka plama, tylko 4 mniejsze. Tylko żeby były na przykład 4-5 mniejsze. Tak, wtedy tak walczyliśmy. No bo rzeczywiście klienci, ponieważ Milka dość mocno się wtedy reklamowała w telewizji, teraz troszkę mniej, ale klienci kojarzyli kategorię czekolady z tym kolorem i nawet niekoniecznie mu chcieli kupować Milkę, ale szukali tego koloru, tej plamy po to, żeby tam jakąś czekoladę sobie wybrać, czy jakiś baton. A tu w ogóle w tej kampanii był bardzo fajny symbol, który sobie zagospodarowali, czyli świstaka, który siedzi i zawija w te sreberka i to w sumie fajnie wraca do Salt Bay, że oni produkowali czekoladę cały czas. Przez pewien czas też poszli wiralowo, bo ten świstak był rzeczą, o której słyszał każdy. Pamiętam, że wtedy jak byłem w szkole, to się śmialiśmy z tego na przerwach. Tak. I to tak naprawdę już zostało zapomniane przez większość osób. Tak? Milka poszła dalej, nie trzymała się cały czas tego świstaka, ich symbolem jest krowa. Natomiast przez dłuższy czas mieli kampanię, gdzie był taki bardzo jaskrawy, bardzo ciekawy, sympatyczny symbol wyróżniający. Tak, i to było wszystko zgodne ze stylem komunikacji, czyli z archetypem marki.
I to było, tam też oczywiście kolory były zachowane i to była kampania, która miała duży potencjał wiralowy, która weszła do języka polskiego. Nie? To jest troszkę, i to mówię z pełną odpowiedzialnością, że to jest równie dobre hasło, dobra kampania jak cukier krzepi. To jest nieśmiertelne Potężna hasło. kampania, wbrew pozorom mało znana dzisiaj już, natomiast jak Tak. czytałem, jak się uczyłem marketingu, to była jedna z kampanii, które analizowałem. Paskudnie potężna kampania, mówię paskudnie, bo jednak cukier wcale nie krzepi, tylko psuje, ale to odłóżmy na bok, bo będziemy musieli za chwilę kończyć, a jest jedna sprawa, którą myślę zdecydowanie warto poruszyć w szczególe, mianowicie ty powiedziałeś, że marka powinna wzbudzać emocje, że powinna sobie zagospodarować pewne emocje, tak? I powinna być to coś, co będzie u niej stałe, co będzie cały czas wzbudzać. Tak Czy możesz jest. ten temat nam troszkę poruszyć i o co chodzi, jak te emocje wzbudzać, jak to robić stale, jak to wdrożyć w życie? Podam to na przykładzie znów trochę kontrowersyjnym dzisiaj. Gdy weźmiesz Harley'a Davidsona, no to Harley Davidson ciągle się opowiada, tak, że tam w sumie o co chodzi w Harley Davidsonie, chodzi o zapach smaru, chodzi o to, żeby jechać głośno, żeby się tak trochę wszyscy bali ciebie, tak, że wjeżdżasz na dzielnicę i wiadomo, wszyscy słyszą, że jedziesz. I przez wiele lat marka zauważyła to i postanowiła wspierać w tym komunikacie swoje społeczności. Słynne zjazdy Harley'owców. I to uratowało w pewnym okresie życia marki, w ogóle całą markę. Ale teraz, jak zauważysz... Tutaj dodam, bo jeden z moich mentorów, Fryderyk Karzełek, jak nie uczył sprzedaży, powiedział, właśnie na przykładzie Harley'a tłumaczył, więc myślę, że on całkiem intuicyjnie to łapał. Cytował założyciela chyba, tłumaczącego ludziom, czym jest Harley. I on mówił, my nie sprzedajemy motocykli. Tak. My sprzedajemy sfrustrowanemu 40-letniemu rozwiedzionemu księgowemu możliwość bycia groźnym na dzielnicy. Tak, buntownikiem, nie? Tak. Wchodzisz i rządzisz. No dobra. No ale A to jest potężna emocja, potężna sprawa. tak, i to się przez wiele lat sprawdzało. No ale kilka lat temu Harley zaczął się skupiać na motorach elektrycznych, które są szybkie, a to wcale nie chodzi o szybkość, tylko o moc, które są ciche. Nie ma już tego charakterystycznego dźwięku motoru, no i wcale im to nie poprawiło sprzedaży. Dlaczego? No bo Ciekawe odeszli od swojego DNA, odeszli od tego, co marka sobą reprezentuje, tych emocji, które sobie zawłaszczyła. I teraz wracając do twojego pytania, kreatywność polega na tym, że masz pewne granice, w tym przypadku to była jestem buntownikiem i teraz dobra, wprowadzaj motory elektryczne, no bo taki trend, taka moda, ale rób to w stylu buntownika. Co to znaczy? No nawet gdybym miał jakiś wpływ na to bym nawet jakąś aplikację zainstalował w takim elektrycznym motorze, żeby ten charakterystyczny dźwięk było słychać na 3 km do przodu, że jedzie Harley. I to jest bardzo ważne. Te emocje można oczywiście zdefiniować samemu. Wtedy jest trochę trudniej, no bo tak naprawdę to tylko ty wiesz lub jakaś agencja albo co to one oznaczają. No ale można wykorzystać do tego także archetypy, które są intuicyjne. To znaczy, wiesz, jak jesteś buntownikiem, to jesteś buntownikiem. I wiadomo o co chodzi, jak budować te emocje. Jak jesteś opiekunem, to jesteś opiekunem. I tu są dwie skrajne osie. Wiadomo, że to się nie będzie ze sobą kłócić. No i można się w ten sposób także wyróżniać. I taki można mieć wyróżnik w kategorii. Czyli styl komunikacji. No i warto także mieć jakąś unikalną pozycję wartości także. Jasne. To słuchaj, jakbyś miał w skrócie, nie wiem, w 3, 4, góra 5 zdaniach streścić to wszystko, co chciałeś powiedzieć, co takiego nasz widz powinien z tego wynieść? Chce stworzyć markę, czy to osobistą, czy to firmową, co powinien wynieść jako najważniejszą rzecz z całej naszej rozmowy? Przede wszystkim, po pierwsze, ważne jest, żeby wiedzieć, jakie emocje chcesz sprzedawać. Co nie znaczy, że tylko emocjami sprzedajemy, ale z czym chcesz być kojarzony. Warto to robić w sposób świadomy, czyli wiedzieć, co chcesz zbudować, jaki storytelling używać, ale najważniejsze z tego wszystkiego jest powtarzalność. Znacznie ważniejsza niż kreatywność. I 4. punkt, widownia. Możesz robić fantastyczny teatr,
fantastyczny show, ale jak cię nikt nie obserwuje, no to fajnie, że robisz, ale to nic nie przyniesie żadnego efektu. Czyli ja z tego wyciągam prosty wniosek, że zbudowaniem potężnej marki jest jak zbudowaniem dobrego biznesu. Jest to śmiertelnie nudne, polega na powtarzalności i na robieniu tego, co wiemy, że działa i nie kombinowaniu za bardzo. Tak, niestety to się wydaje być mało kreatywne, ale to jest na to mnóstwo badań, ale nie mamy czasu, żeby dzisiaj o tym mówić. Kreatywność w marketingu jest mocno przereklamowana. Dlaczego? No nie wiem, czy wiesz, ale jest takie badanie, gdzie przeanalizowano ponad 200 takich skutecznych, rozpoznawalnych reklam, kampanii marketingowych. I 89% z nich można było zakwalifikować do 6 szablonów. Czyli mamy 6 gotowych szablonów, żeby zrobić skuteczną reklamę. Gdzie tu kreatywność? Ten artykuł, Piotrze, jest świetnym tematem na kolejne moje nagranie. Zdecydowanie cię tutaj troszkę pomęczę, żebyś podesłał mi jakieś linki. Natomiast na dzisiaj kończymy. A gdybyście chcieli wiedzieć więcej o tym, jak budować markę, to Piotr ma bardzo fajny artykuł na temat 12 wyróżników marki. Piotrze, co tam znajdziemy? Znajdziemy tam bardzo proste przykłady i wręcz taki przewodnik, w jaki sposób można wyróżnić się, korzystając z jednych z 12 najczęściej używanych archetypów do budowania marki w marketingu. Także Czyli drodzy widzowie, jak chcecie zbudować dobrą markę, to najpierw wiedzcie, czego nie chcecie robić, potem zacznijcie się zastanawiać, jak się wyróżnić, a o tym więcej w artykule Piotra. Dzięki, Piotrze. pozdrawiam.